Moim zwierzchnikiem był reżyser Aleksander Ford, z którego jakby poręki ja robiłem film Pokolenie. I za ten film on był odpowiedzialny, a ja przed nim. A on był odpowiedzialny przed władzami politycznymi. W związku z tym, kiedy film Pokolenie został zakończony, on ten film przemontował po swojemu, bo uważał, że ma do tego całkowite prawo, bo jest moim zwierzchnikiem artystycznym i tu ja nie miałem nic do powiedzenia. Film został pokazany wtedy, ponieważ się robiło niewiele filmów, a film był, jak to brzmiała slogan, jak wchodziło się do naszej szkoły, to pisało w tym przy wejściu, napisało: film jest dla nas najważniejszy. Lenin było podpisane. No, więc ponieważ film był dla nas najważniejszy, więc biuro polityczne się zbierało i oglądało film jakiegoś młodego człowieka. Ja miałem te 28, 27 lat miałem, gdy zacząłem robić film. Około 28 lat miałem i nagle z biuro polityczne się zbiera, żeby ocenić mój film. I ja, biedny, stoję naprzeciw, no, że tak powiem, no, skazany na egzekucję. Ale oni nie odwołują się do mnie, tylko oni odwołują się do mojego kierownika artystycznego. I muszę powiedzieć, że kiedy film został zaatakowany, a co się nie podobało najbardziej w filmie Pokolenie władzom politycznym, nie podobało się to, że ci chłopcy są tacy pełni życia, tacy jakby pozbawieni tego nadęcia ideologicznego, które było takie widoczne w sowieckich filmach. Myśmy od tego uciekali, myśmy tego nie chcieli. Nam się podobały filmy włoskiego neorealizmu i tak wyobrażaliśmy sobie kino. Kino sowieckie, to właśnie propagandowe, było nam daleko od nas. W związku z tym uznano, że ten film nie spełnia zadania. I pamiętam dobrze, że padło takie określenie, że to jest jakiś lumpenproletariat na ekranie, że to nie są chłopcy z proletariatu, którzy rozumieją, że są ludźmi Gwardii Ludowej, że na nich spoczywa odpowiedzialność za historię, przyszłość i tak dalej. Tylko jakiś lumpenproletariat, coś biegają, coś się dzieje. Bardzo ten film był źle przyjęty i właściwie groziło mu to, że nie ukaże się w ogóle na ekranach. Wtedy wystąpił Aleksander Ford i muszę powiedzieć, że on stanął w obronie mojego filmu. Odważył się przed tym gronem, a to nie było wtedy częste, nie było łatwe. Powiedział, pamiętam dobrze to zdanie, on powiedział: towarzysze, w sprawach sztuki możemy się różnić. I tym sposobem, jak gdyby zarzuty polityczne wybił na aut, że film jest sztuką, no a w sztuce właśnie tak jest wyrażona ta rzeczywistość. On nie był specjalnie entuzjastą tego filmu. Nie wiem, czy uznał, że zrobił dobrze, że dał mi ten film, czy nie, ale stanął w obronie między innymi swojej. I gdyby była sytuacja taka, że ja jako początkujący reżyser stoję wobec tej władzy, moje szanse byłyby zerowe. A ponieważ osłaniał mnie swoim autorytetem ktoś, do kogo partia miała zaufanie, bo on miał czerwoną legitymację PPR-u, a później PZPR-u, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dlaczego o tym mówię? Bo w długiej drodze, jak ją przeszły zespoły filmowe, doszło do tego, że i ja zostałem kierownikiem artystycznym. Że mogło dojść do takiej sytuacji, że ktoś bezpartyjny, ktoś tak podejrzany, bo przecież różne trudności, jakie spotykały moje filmy po drodze, fakt, że taki scenariusz jak Człowiek z żelaza musiał czekać, Człowiek z marmuru musiał czekać 12 lat, nim został zrealizowany. Krótko mówiąc, w pewnym momencie środowisko filmowe przejęło na tyle kierownictwo kinematografii, że każdorazowy minister kinematografii jednak z tym środowiskiem musiał się liczyć. I jak Aleksander Ford zasłaniał mnie, kiedy ja robiłem pierwszy film, ja zasłaniałem swoim autorytetem Agnieszkę Holland, kiedy ona robiła swój pierwszy film.
Bo to było oczywiste, że taki jest obowiązek. Zresztą po drodze ja jeszcze byłem w kilku innych zespołach, gdzie również moi starsi koledzy, czy moi rówieśnicy, którzy prowadzili zespoły, taką właśnie przyjęli na siebie rolę.